Witam wszystkich w pierwszym filmie w roku 2025. Jako że jest to pierwszy film w tym roku, można powiedzieć, że jest to otwarcie sezonu federowego w moim przypadku. Chociaż na kilku wypadach, nie powiem, już byłem, ale z bardzo mizernymi efektami. Także myślę, że, a mam przynajmniej taką nadzieję, że dzisiaj uda się złowić kilka fajnych ryb. Mamy piękną pogodę, jest bardzo cieplutko. No i mam naprawdę wielki głód, wielki apetyt na to, żeby coś fajnego dzisiaj połowić. A co fajnego? No oczywiście liczę najbardziej na jakieś leszcze. Mogą być duże, ale niekoniecznie. Generalnie zimą staram się, żeby moje nęcenie, w zasadzie to przez cały rok staram się, żeby moje nęcenie było jak najprostsze, ale zimą jest prostsze jeszcze bardziej, ponieważ przede wszystkim skupiam się na tym, żeby moja mieszanka zanętowa była po prostu pracująca. Uważam, że zimą jest to niezwykle istotne, ponieważ ryby nie za bardzo są zainteresowane takim typowym żerowaniem w dnie, że tak powiem, tylko bardziej chwytają to, co im po prostu przepłynie przed noskiem. A żeby przepłynęło im przed noskiem, to musi się z tego dna unieść. Dlatego zanęta, którą na dzisiaj przygotowałem, jest dosyć sucha. Powiedziałbym, że jest wręcz przesuszona. Mało tego, poza tym, że zanęta jest przesuszona, to również sucha jest glina. Dzisiaj korzystam z gliny rzecznej, czarnej, która jest gliną mimo wszystko dosyć lekką w czystej postaci z paczki. I jest tutaj również dodatek ziemi torfowej, który jeszcze bardziej powoduje, że cała ta mieszanka jest bardziej windująca, bardziej pracująca, tworzy większy... tworzy na dnie taką chmurę, coś takiego jakby dodać barwnika. Barwnik również mam, ale nie chcę go już używać, bo wydaje mi się, że w tej mieszance jest go dostatecznie dużo i tak czy siak zrobi dosyć sporą chmurę. Zanęta, którą dzisiaj przygotowałem, to jest nic nadzwyczajnego, bo jest to Wonder Black z brasemem w kolorze takim brązowawym. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale kolor tej zanęty jest dość brązowy, a glina jest koloru czarnego. I generalnie gdyby to była woda stojąca, to myślę, że zastosowałbym tutaj po prostu czystą zanętę, ewentualnie z jakimś niewielkim dodatkiem samej ziemi torfowej, która by powodowała właśnie ten efekt chmury. Ale jako że to jest rzeka i woda cały czas się przesuwa i jakby wypłukuje to wszystko, to co na dnie leży, no to jednak ten stosunek gliny do zanęty powinien być troszeczkę większy. W tym wypadku to jest 1:1 i generalnie na rzekach no, staram się nie przekraczać tej granicy, czyli nie robię mieszanek w przewadze zanęty, raczej 1:1 to jest, uważam, takie minimum. Oczywiście ja tego nigdy nie mierzę aptekarsko, po prostu na oko. Także po wymieszaniu cała ta mieszanka stała się jednolicie czarna. No, bardzo to jest suche i z koszyka będzie się uwalniać taką chmurą. Zresztą wrzućmy sobie taką kuleczkę tutaj blisko. Mamy akurat czystą wodę. Zobaczmy, jak to pracuje. No widać, że tworzy się obłok. Ale fajnie pracuje, bąbelki unoszą się. Cały czas coś wybija. No i właśnie o to chodzi, żeby to pracowało. Ponieważ taki sklejony glut na dnie jest absolutnie nieatrakcyjny dla ryb. Teoria teorią, a w praktyce zobaczymy, czy w ogóle będzie jakieś branie. Do łowienia i do nęcenia wstępnego zakładam taki sam koszyk. To jest taka moja generalna zasada na rzekach, że to, czym nęcę, tym też łowię. 45-gramowe, tu są kolce z trytytek. Prosty zestaw na Federlinku, skręcę i sama plecionka na sztywno. No i dobra, będziemy sobie nęcić. Tutaj mamy tą moją mieszankę. Proponuję w ogóle sobie to wymieszać. Tego jokersa tutaj z tą mieszanką i na wstępie podam ze 3 koszyki. Takie dosyć obfite. Nawet można i parę pinek wrzucić. To jest lekkie,
pulchne i smużące. Dawno nie rzucałem federem. Dobra. Przy takim nęceniu, powiedzmy skromnym, oczywiście wędkę zostawiam na dłuższy czas. Niech poleży. I dopiero po minucie, półtora będę ją zwijał i ponownie rzucał. No, płyną śmieci niestety. No cóż. Płyną niestety śmieci, albo na dnie leżą, trudno powiedzieć, ale przy wyciąganiu już kilka takich śmiećków małych wyjąłem. Zobaczymy, czy na haczyku się nie będą łapać. To jest niestety zawsze problem tutaj zimą. I zaczniemy sobie od przyponu długości 1 metra. Haczyczek 16 na żyłce 0,09, bo jakoś mi się 2 biorą. No, niedobrze. Tamten niech się schowa. Dobra. Haczyk malutki, żyłka cieniutka. Mamy w końcu zimę, także tutaj nie można przesadzać. Założyłem na wstępie metrowy przypon, ponieważ tak, no nawet teoretycznie, jakby tak to przemyśleć, to jeżeli mam tak smużący towar, no to jednak dobrze by było łowić długim przyponem na tym właśnie rozmyciu. A ta zanęta jest naprawdę bardzo lekka. Nawet myślę, że do łowienia mogę go troszkę bardziej ubić. Natychmiast po rzucie mieliśmy branie. Oczywiście nie spodziewałem się tego. I zobaczymy, czy to było branie, czy ocierka. Co, chyba to była jednak ocierka. No albo jakiś krzaczek, który napłynął na... O, widzicie, takie trawki wyjąłem. Możliwe, że coś tam napłynęło na haczyk. No nic, przerzuciliśmy, nic się nie dzieje złego. Solidny pękochotek. No w końcu chcemy łowić leszcze. Wydaje, że ten 45-gramowy koszyk z kolcami nawet nie wystarcza. Co jakiś czas jednego po tym dnie przesuwa. To jest ciekawe. Rzadko się tutaj zdarza, żeby ta woda aż tak mocno płynęła. Po tym, że koszyk przesuwa się po dnie, widać po takim prostowaniu się szczytówki dosyć delikatnym. Zresztą sami to zobaczcie, że
To są takie minimalne ruchy i to pokazuje, że jakby zawartość koszyka jest już całkowicie wypłukana, ponieważ koszyk w całej swojej objętości stracił na masie. Pusty koszyk tam waży powiedzmy 45 gramów, natomiast koszyk już załadowany z zanętą bądź z gliną waży tam, nie wiem, z 70 gramów na przykład. No i kiedy zacznie ubywać zanęty bądź gliny z koszyka, no to również jakby całościowa jego gramatura się zmniejsza, no i koszyk się przesuwa po dnie, pod wpływem naporu wody. To jest dosyć cenna informacja dla mnie, choćby dlatego, że wiem, w którym momencie koszyk się całkowicie opróżnił z zawartości. I to pozwala mi też przewidzieć, czy ta konsystencja, którą akurat teraz stosuję, jest słuszna, bądź też nie. Pozwala tu jakieś takie wnioski wyciągnąć. Oczywiście, żeby wyciągnąć wnioski, potrzebne są do tego ryby. Natomiast jeżeli koszyk opróżnia się w ciągu 1,5–2 minut, to można powiedzieć, że jest to dosyć krótki czas i być może lepszym pomysłem byłoby wydłużenie tego rozmycia do 4, można w 5 minut. To, żeby to zrobić, to wystarczy albo dodać trochę kleju, bądź po prostu dowilżyć. Ewentualnie też mocniej ścisnąć, bo samo ściśnięcie również ma bardzo duże znaczenie. Na razie tak nie kombinuję, bo no nie miałem jak na razie ani jednego wskazania, więc nie można wyciągać wniosków na podstawie niczego. 4,50 Jeszcze karpia i siotla miał w dziurze, ale nie mógł wyciągnąć. Jaką masz szczytówkę? 0,75. Extremia 360. Extremity, no. Jak na razie bez brania. Zmieniłem koszt na 60-gramowy. Ale no troszkę utrudniają te śmieci spływające i to powoduje, że po pewnym czasie zbiera się ich tyle na koszyku, że że jest tak duży opór napleciący, że po prostu koszyk się przesuwa. Myślę, że jak jeszcze w ciągu 3 rzutów nic nie złowię, to spróbuję drugą wędką przełowić tutaj ten spad. No to okolice tego pierwszego spadu, czyli tam powiedzmy 12 metr. Tam lubią się kręcić jakieś okonie, jakieś mniejsze ryby, a nierzadko też i duże ryby oczywiście. A tam niech sobie leży, niech czeka na jakąś fajną, dużą rybę. Jesteśmy jakiś naprawdę dobrze przygotowani pod względem zarówno przynęt, zanęty, wszystkiego, więc no tylko tak naprawdę kwestia tego, czy są tutaj w ogóle jakieś ryby chętne do żerowania, bo czy jakieś są, to na pewno, jak w każdej wodzie. Całą mieszankę, znaczy częściowo dowydrzyłem, tak żeby można było ją dłużej utrzymać w koszyku. Teraz właśnie jakby w drugą stronę zaczęliśmy bardzo sypko, a teraz będziemy łowić bardziej stabilnie, dłużej czekać. Koszyk będzie wypełniony znacznie większą ilością jokersa, a przy tym cała mieszanka będzie dużo bardziej kleista, dłużej utrzymująca się w koszyku. Będziemy bardzo stabilnie długo czekać na branie. A ja w międzyczasie rozłożę sobie drugą wędkę, którą się pobawię tutaj trochę bliżej, gdzie jest szansa też na jakieś mniejsze ryby. Robaki są nieruszone. Na celownik lubię dawać jeszcze pinkę, mimo że jest zima, no to ryby łatwiej znajdują ochotkę, którą mam na haczyku. To taki paradoks. Ryby i tak będą chciały jeść tam ochotkę, a ta pinka tutaj ich raczej nie powinna zbyt mocno interesować, ale po prostu taka przynęta jest dużo bardziej widoczna na dnie.
Nie ta wędka. Tu mam na żyłce zrobione na strzałówce z żyłki. Się nie nadaje na teraz. O, coś takiego. Blisko, blisko. Tutaj gdzie nurt jest leniwy, nie będzie tych krzaków prawdopodobnie, które tak spływają. Brakuje mi tylko tu jeszcze jakieś podpóreczki, żeby wędkę odłożyć. A może tak sobie jakoś poradzę. Tutaj bez jakiegoś nęcenia wstępnego, nic z tych rzeczy. Po prostu rzucam i niech leży. Zawsze to jakieś większe szanse na branie. Te brania są intensywne, to nie lubię na dwie wędki łowić, ale no czasami sytuacja tego wymaga. To założę jedną ochotkę z powrotem do tej suchej mieszanki. Tylko jokers. I spod siebie. No, ja wiem, 13 metr. Oto powód, dla którego na rzekach nie stosuję przyponów strzałowych. Zobaczcie, nie wyciągałem zestawu przez jakieś, nie wiem, dobre pół godziny i zobaczcie, tutaj się zebrały takie śmieci. I teraz wyobraźcie sobie, że tutaj jest węzeł łączący strzałówkę z plecionką i te śmieci nie są w stanie przez ten węzeł się przecisnąć i łamie się szczytówka, ewentualnie ogólnie podczas holu jakiejś dużej ryby, ma fajną rybę, nie jesteśmy w stanie jej wyjąć, bo albo złamiemy szczytówkę, albo stracimy rybę. Ja myślę, że po tym filmie widzowie zrozumieją, dlaczego tak rzadko emitujemy nowe filmy zimą. No po prostu nie umiem nic łapać. No. Tam, gdzie jest lód, bo mam takie łowisko, gdzie jest niestety lód, na którego bądź co bądź, no da się wejść, ale tak na dużym ryzyku, no i tam faktycznie da się te ryby złowić, płocie, leszcze, różne ryby, no ale tam, gdzie tego lodu nie ma, bo łowisko jest duże, bądź jest to rzeka, no to znowu da się łowić na feeder, ale nie da się nic złapać, no to jak tutaj. No. Myślę, że już pora kończyć, nie będziemy już Was męczyć tym jakże rybnym odcinkiem. Takie są niestety realia zimowego wędkowania. No i dzisiaj nie udało nam się nic fajnego złowić. Podejrzewam, że może bliżej jeszcze późnego wieczora, może w nocy by się coś złapało, jak to zwykle zimą bywa. Ale no cóż, nie mamy sprzętu do takich nagrań nocnych, także sobie to na pewno odpuścimy jak na razie i chyba się spakujemy do domu, bo już czas. Jak ktoś wytrwał do tego momentu, to serdecznie pozdrawiam.